Serdecznie zapraszam do odcinka 19 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 18. W poprzednim 18 odcinku opowiedziałem o papieżu, który uczynił Jozafata świętym. W tym odcinku opowiem o działalności Kościoła grecko-katolickiego na ziemiach Polski w latach 1919–1945. W przypadku Unii Brzeskiej występują pewne rozbieżności w nazywnictwie. Wiadomym jest, że w wyniku tej unii powstał Kościół unicki, złożony z duchowieństwa i wiernych prawosławnych, uznających nadrzędną władzę papieża. Niektórzy jednak twierdzą, że nowo powstały Kościół unicki nazywał się już wtedy Kościołem grecko-katolickim, czyli Kościołem katolickim obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Jednakże zaprzeczają temu fakty historyczne, według których nazwa Kościół grecko-katolicki powstała znacznie później. Pomimo tego, iż w XVIII wieku Kościół unicki rozwinął się znacznie, to na ziemiach polskich przyłączonych w wyniku rozbiorów do Rosji był on prześladowany. Zupełnie inaczej traktowano Kościół unicki na ziemiach zaboru austriackiego. Tam właśnie w 1774 roku Maria Teresa nakazała nazywać unitów grekokatolikami, czyli od tego momentu można przyjąć powstanie nazwy Kościół grecko-katolicki. Z faktu tego wynika, że Kościół grecko-katolicki, jak również sami grekokatolicy, szczególnie pod koniec XVIII wieku, cieszyli się względami Austriaków, czyli Niemców. Jednakże nie najważniejsza jest sama nazwa Kościoła, czy to unickiego, czy grecko-katolickiego, ale jego dalszy rozwój i ekspansja na ziemiach polskich. W II Rzeczypospolitej Kościół grecko-katolicki liczył już 3 miliony wyznawców narodowości prawie wyłącznie ukraińskiej. Grekokatolicy zamieszkiwali wówczas głównie województwa południowo-wschodnie, lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie i częściowo krakowskie. Kościół składał się z 3 diecezji: lwowskiej, stanisławowskiej i przemyskiej, tworzących razem galicyjsko-lwowską prowincję kościelną, na czele której stał arcybiskup lwowski Andrzej hrabia Szeptycki. Zanim przejdę do dalszych rozważań o Kościele grecko-katolickim, warto wspomnieć o pewnym wydarzeniu z końca XIX wieku. Podobnie jak wierni prawosławni po podpisaniu Unii Brzeskiej sprzeciwiali się siłowej zmianie wiary i podporządkowaniu się władzy papieskiej, tak i wierni Kościoła grecko-katolickiego pod koniec XIX wieku nie chcieli powracać do prawosławia. Czyli powtórzyła się sytuacja sprzed około 250 lat, z tą różnicą, że tym razem w obronie swojego kościoła stanęli unici. Do wydarzenia doszło w niewielkiej miejscowości Pratulin, gdzie była cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy. Carski naczelnik zażądał, aby unici przekazali swoją świątynię nowemu proboszczowi prawosławnemu, wyznaczonemu przez władze rządowe. Ponieważ wierni nie zgodzili się na nowego proboszcza, naczelnik wrócił do Pratulina z sotnią kozaków. Doszło do starcia z użyciem broni palnej, w efekcie którego zginęło 13 unitów. Zabitych nazwano pratulińskimi męczennikami i pochowano ich we wspólnej mogile. Proces beatyfikacyjny męczenników z Pratulina rozpoczął się w 1918 roku. Papież Jan Paweł II zatwierdził dekret o męczeństwie sług bożych z Pratulina i wyznaczył termin beatyfikacji na 6 października 1996 roku.
data beatyfikacji nie została wybrana przypadkowo, gdyż wiązała się z 400. rocznicą podpisania Unii Brzeskiej. Oceniając to wydarzenie z perspektywy tzw. alternatywnej rzeczywistości, gdyby 400 lat wcześniej nie podpisano Unii Brzeskiej, która okazała się schizmą, czyli rozłamem Kościoła prawosławnego, to nie doszłoby do męczeńskich ofiar w Pratulinie, jak również wielu innych niepotrzebnych śmierci po stronie dyzunitów. Wykorzystanie religii w walce o władzę jest niestety bardzo skuteczną bronią, zarówno w czasach pokoju, jak i wojny. 23 czerwca 2024 roku w Dagestanie w Rosji ostrzelano z broni automatycznej synagogę i cerkiew w Derbencie oraz posterunek policji i cerkiew w Machaczkale. Zginęło co najmniej 17 osób, w tym prawosławny duchowny. W Czerkasach 17 października 2024 roku doszło do napadu na największą cerkiew prawosławną na Ukrainie przez grupę bojówkarzy z flagami ukraińską i banderowską. Doszło do rozruchów i cerkiew została przekazana autokefalicznej cerkwi prawosławnej Ukrainy. Wszystkie wspomniane wydarzenia, jak i wcześniejsze za czasów Józefata Kunczewicza, były i są tylko skutkami Unii Kościołów sprzed ponad 400 lat, która okazała się schizmą jednego z nich. Czy głównymi jej inspiratorami kierowała wyłącznie żądza bogactwa, władzy, przywilejów? Czy też dążyli do Unii, będąc nieświadomymi jej skutków? Czy może jednak świadomie kierowali się złą wolą? A może tylko posłusznie wykonywali polecenia ukrytych sił rządzących wówczas i których rządy nadal wpływają na naszą rzeczywistość? Powróćmy teraz do czasów hrabiego Andrzeja Szeptyckiego. O samym Szeptyckim opowiadałem dość szczegółowo w odcinkach 11S i 12S playlisty Wilcze Echa. Dlatego też ograniczę się tylko do stwierdzenia, że zarówno Szeptycki, jak i jemu podlegli biskupi grecko-katoliccy, jak na przykład Józefat Kocyłowski, Józef Slipy, Nikita Budka i inni, występując pod rzekomym pretekstem walki o niepodległość Ukrainy, która wtedy nie istniała, prowadzili wrogą działalność nie tylko przeciwko Rosji, ale przede wszystkim przeciwko Polsce i Polakom. Biskupi grecko-katoliccy, o których wspomniałem, jak i inni biskupi tegoż kościoła, poprzez podległych im księży zwanych popami, prowadzili w cerkwiach wrogą Polsce propagandę, nawołując do nienawiści i mordów. Duchowni ci popierali również 14. Dywizję Grenadierów SS, rekrutowaną z ochotników ukraińskich, jak również organizację ukraińskich nacjonalistów OUN i ukraińskie bandy UPA. Wszystkie te zbrodnicze organizacje ukraińskie dopuszczały się bestialskich i ludobójczych mordów na ludności polskiej w latach 1939–1947, kolaborując ściśle z Niemcami. We wspomnianych odcinkach 11S i 12S wyraźnie wskazuję na związki i kolaborację Szeptyckiego z Austro-Węgrami. Dlaczego biskupi Kościoła grecko-katolickiego prowadzili antypolską politykę i aprobowali szerzenie nienawiści wśród kraińskiej ludności, Wołynia i Małopolski Wschodniej? Dlaczego popierali święcenie narzędzi mordów przez grecko-katolickich popów w czasie II wojny światowej? Dlaczego w czasach współczesnych nadal uczestniczą w szerzeniu kultu zbrodniarzy kraińskich na krainie, odprawiając msze i święcąc ich pomniki? Otóż okazuje się, że zarówno Stepan Bandera,
jak i inni kraińscy zbrodniarze, powiązani z OUN czy bandami UPA, byli nie tylko grekokatolikami, ale łączyły ich bezpośrednie więzi rodzinne z duchowieństwem grecko-katolickim. O Stepanie Banderze, przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN-B, zbrodniarzu i terroryście czytamy: urodził się w rodzinie proboszcza grecko-katolickiego Andrija Bandery i Mirosławy z domu Głodzińskiej, córki kapłana grecko-katolickiego. O Romanie Szuchewiczu, działaczu ukraińskiej organizacji wojskowej, przewodniczącym Krajowej Egzekutywy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN, zastępcy dowódcy zbrodniczego batalionu ukraińskiego Nachtigal, współpracującego ściśle z Niemcami, kapitanie batalionu 201 Schutzmannschaft oraz generale i naczelnym dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii UPA, odpowiedzialnym za zbrodnie przeciwko ludzkości, czytamy: był synem sędziego powiatowego Osypa Zynowija Szuchewicza i Eugenii z domu Stoćkiej, córki proboszcza grecko-katolickiego z Ochladowa. Dla wyjaśnienia, batalion 201 Schutzmannschaft był batalionem policyjnym sformowanym 21 października 1941 roku we Frankfurcie nad Odrą, założonym z byłych ukraińskich żołnierzy batalionów Roland i Nachtigal. Jedną z wielu zbrodni batalionu 201 była pacyfikacja ukraińskiej wsi Kortelisy 22 września 1942 roku, w której jego żołnierze spalili żywcem 2875 osób. O Andriju Atanasowiczu Melnik, oficerowi Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych, pułkownikowi Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, działaczowi nacjonalistycznemu i przewodniczącemu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN-M czytamy: urodził się w rodzinie grecko-katolickiego organisty. Jak nazwać instytucję kościelną, która będąc pod patronatem Rzymu prowadziła nie tylko wrogą Polsce działalność polityczną, ale również propagowała nienawiść i przemoc wobec Polaków? Jaki miała ona związek z religią, moralnością czy miłosierdziem? I w końcu, w jaki sposób Kościół grecko-katolicki wytłumaczył swoje działania z początków XX wieku? O tym opowiem w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 19, w którym opowiedziałem o działalności Kościoła grecko-katolickiego w latach 1918–1945. Serdecznie zapraszam do odcinka 20 pod tytułem Unia, część 19.